Dziś zapraszam na tak wspaniały sernik. Przepyszny, o bardzo delikatnej, piankowej strukturze. Dosłownie leciutki jak puch. 3/4 szklanki mąki pszennej, najlepiej typu 500-550, 150 g tym razem miękkiego masła, 2 pełne łyżki cukru pudru, 3 żółtka u mnie z jajek w rozmiarze L i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Wymieszaj razem krótko. Można to zrobić w mikserze planetarnym, możesz to zrobić mikserem ręcznym, ponieważ ciasto jest dosyć miękkie i nie powinno sprawiać problemów, nawet ze zwykłymi łopatkami miksera. Ciasto mieszaj krótko, tylko tyle, aby składniki się połączyły i nie było suchej mąki. Następnie gotowe ciasto wyłóż na wyłożoną papierem blaszkę do pieczenia. Ja sobie papier przyniosłam na blat, bo tak mi jest łatwiej wyrównać całość. Ciasto rozsmaruj tak, aby utworzyło równy spód. Moja blaszka ma wymiar 24 na 35 cm. Gotowy spód od razu wstaw do nagrzanego piekarnika, 180 stopni grzałka górna i dolna bez termoobiegu lub 160 stopni z termoobiegiem. Ja spód zazwyczaj piekę na drugim poziomie od dołu, ten przez 15 do 20 minut lub do wyraźnie złotego koloru. Podpiekanie nie jest obowiązkowe, nie musisz tego robić, jeśli Twój piekarnik super ekstra piecze, ale ja generalnie polecam. Zanim zaczniesz ubijać białka, upewnij się, że misa miksera jest czysta, czyli pozbawiona całkowicie nawet najdrobniejszych śladów tłuszczu. Ma to duży wpływ przy ubijaniu białek, szczególnie jeśli przed chwilą robiłeś kruchy i tłusty, umówmy się, spód. I teraz 9 białek, 3 te, które pozostały po żółtkach ze spodu i jeszcze dodatkowe 6 białek. Żółtka po tych 6 białkach mam tutaj w misce odłożone, za chwilę dodam je do sera. Białka ubijaj najpierw przez mniej więcej minutę, szybko, tak aby zaczęły się pienić, a gdy zaczną się pienić, zmniejsz obroty miksera na zdecydowanie wolniejsze. Mój mikser ma 6 biegów, ja ubijam na 3 aktualnie. Kiedy piana zacznie się robić sztywna, czyli trzepak wyraźnie zostawiać będzie na niej ślady, takie, które nie będą ginęły od razu, powoli zacznij dosypywać 1 szklankę cukru. Albo dosypywać, albo tak jak ja, dodawać po łyżce, cały czas ubijając cały czas na średnich albo niskich obrotach. Gdy dodasz cały cukier, kontynuuj ubijanie mikserem planetarnym około 7-8 minut, mikserem ręcznym 10 do 12 minut. I zwracajcie uwagę na czas ubijania i na konsystencję piany i na jej kondycję, ponieważ po niedawno opublikowanym przepisie na pleśniak czy skubaniec, jak kto woli, pojawił się prawdziwy wysyp osób, które przebiły pianę z białek. Myślę, że ma na to wpływ fakt spopularyzowania mikserów planetarnych, które ubijają tą pianę zdecydowanie szybciej niż miksery ręczne kiedyś, ale uczulam, że pianę z białek można przebić i niedobrze jest, kiedy piana jest za słabo ubita, czyli za krótko, ale równie niedobrze jest, kiedy ta piana jest ubijana za długo, ponieważ wtedy jej kondycja zdecydowanie spada, jej trwałość spada i ona niczego nie utrzyma, bardzo szybko się załamuje i robi się rzadka. I jeszcze jedna uwaga praktyczna, 9 białek to naprawdę duża objętość piany. Moja misa miksera ma pojemność 6,7 litra. Niezbędne minimum, żeby ubić taką ilość białek, to jest misa 5-litrowa. I teraz w kolejnej dużej, przynajmniej 5-litrowej misie albo misce mam 1 kg sera sernikowego, takiego z wiaderka. Dodam jeszcze 2 serki typu danio waniliowe. U mnie to jest 2 razy 130 g, czyli 260 g. 6 żółtek, tych, o których mówiłam na samym początku przy ubijaniu piany. 2 cukry waniliowe lub wanilinowe, mogą być też 2 łyżki ekstraktu waniliowego. 3 budy nieśmietankowe lub waniliowe bez cukru. 1,5 szklanki mleka i 3/4 szklanki oleju. Całość wymieszaj najlepiej trzepaczką, dużą łyżką czy szpatułką. Mieszanie mikserem odradzam z 2 powodów. Po pierwsze, masa jest tak rzadka, że w przypadku użycia miksera nawet na niskich biegach większość prawdopodobnie wyląduje na tobie albo na suficie, a po drugie nie chcemy dodatkowo napowietrzać sernika, czyli żadne dodatkowe powietrze ponad to, które już wtłoczyliśmy w pianę z białek, nie powinno się znaleźć w masie serowej dodatkowo. Gdy wymieszasz całość, przelej ją do ubitej piany z białek. No i tu właśnie z racji ilości tej całej masy potrzebna jest naprawdę duża misa.
I teraz wszystko razem dokładnie wymieszaj. Można to zrobić mikserem planetarnym, mieszadłem typu K lub ręcznie, najlepiej za pomocą trzepaczki. Składniki powinny się bardzo dobrze wymieszać z pianą. Nie masz co się przejmować, jeśli piana nieco straci swojej objętości. Ważne jest, aby całość była jednolita, bez kawałków nierozmieszanej piany, aby dobrze była połączona z całą pianą. Po wymieszaniu masa może być lekko rzadka, ale wyraźnie powinna być puszysta. Jeśli jest bardzo rzadka albo straciła ponad połowę objętości, oznacza to, że piana z białek była źle ubita. Za krótko, za długo albo zignorowałeś moje wskazówki odnośnie umycia misy. Gotową masę wyłóż na wierzch podpieczonego spodu. I tutaj ja wcześniej całość umieszczam w wysokim rancie, ponieważ ten sernik jest dosyć wysoki i akurat wiedziałam, że urośnie ponad rant mojej blaszki. Mój rant jest dosyć wysoki, ale tak naprawdę 10 cm ponad blaszkę w zupełności będzie wystarczające, żeby przytrzymać sernik, żeby nie wydostał się on z blachy. Całość po wyłożeniu wyrównaj i od razu wstaw do nagrzanego piekarnika. Tym razem 160 stopni, grzałka górna i dolna bez termoobiegu lub 150 z termoobiegiem. Ja piekę sernik na drugim poziomie od dołu przez 50 do 60 minut. I teraz kilka wskazówek odnośnie upieczenia sernika. Po upieczeniu wierzch sernika powinien być lekko złoty, lekko brązowawy, a środek powinien sprawiać wrażenie trochę płynnego, takiego chybotliwego. Sernik może też lekko urosnąć, ale tylko lekko. Jeśli w trakcie pieczenia zauważysz, że podnosi się on bardzo mocno, szczególnie w drugiej części pieczenia, wówczas oznacza to, że ustawiona temperatura jest za wysoka dla Twojego piekarnika. I tutaj przychodzi czas na radykalne działania, czyli po pierwsze obniżasz temperaturę o przynajmniej 10 stopni, po drugie leciutko uchyl drzwi piekarnika, tak 1 cm, nie więcej, na 1-2 minuty, aby szybciej obniżyć tą temperaturę i zapobiec dalszemu wzrostowi. Gdy sernik jest upieczony, wyłącz piekarnik, uchyl drzwi piekarnika i zostaw sernik do wystudzenia w takiej postaci na 30-40 minut. Możesz go też wystudzić w piekarniku całkowicie. Następnie wyjmij go na blat i tutaj pozwól mu już całkowicie wystygnąć, jeśli nie zrobiłeś tego w piekarniku. Gdy sernik wystygnie, ostrym nożem oddziel jego brzegi od rantu i całość zdejmij. Jak widzisz, nawet w momencie, kiedy jest on już upieczony, jest cały czas taki chybotliwy z racji tego, że ma naprawdę bardzo delikatną strukturę, ale wcale nie oznacza to, że jest surowy w środku. Ten typ po prostu tak ma. I jeszcze pokażę, jak wyjmuję go z blaszki, ponieważ takie tradycyjne odwracanie do góry dnem blaszki tutaj raczej się nie sprawdzi, a przynajmniej jeszcze nie na tym etapie, kiedy sernik nie jest taki mocno zastygnięty. Więc ja mam swój sposób na to, żeby go bezpiecznie wyjąć z blaszki, ale warunek musi być on już przynajmniej trochę zastygnięty. Nie można tego robić z sernikiem, który jest gorący, ponieważ się rozwali. No i gdy całość przestygnie, można kroić. Sernik nie wymaga przechowywania w lodówce. Smacznego! A najpopularniejsze przepisy z wszystkich moich kanałów znajdziesz teraz w moich książkach w postaci pięknie wydrukowanej. Zrób sobie prezent już teraz i kup obie książki na sklep.orchideli.com.